Cześć! Na początku grudnia miałem niemiłą sytuację na drodze. Roztargniony kierowca wjechał w tył mojego auta. Uszkodzeniu uległ m.in. zderzak, w którym zainstalowane były czujniki cofania, do których i tak zawsze miałem ograniczone zaufanie, szczególnie jak posiada się hak. Z pomocą przyszedł święty Mikołaj i pod choinką znalazłem prezent, który prawdopodobnie rozwiąże mój problem. Jest to wideorejestrator X-Blitz S10 Duo, który wyposażony jest dodatkowo w kamerę cofania. Jak obiecują oznaczenia na pudełku, obydwie kamery posiadają rozdzielczość Full HD, sensor Sony StarViz IMX307, który powinien zagwarantować nam przyzwoity obraz nawet przy słabszym oświetleniu, oraz procesor Novatek 96675. Ciekawym i zapewne wygodnym rozwiązaniem jest magnetyczny uchwyt, który umożliwia łatwy montaż i demontaż rejestratora. Kąty widzenia to 150 stopni dla kamery przedniej, która posiada układ 6 szklanych soczewek, oraz 120 stopni dla kamery tylnej. Dosyć oglądania opakowania. Sprawdźmy, co znajduje się w środku. Rejestrator z 2,4-calowym wyświetlaczem wyposażony jest w magnetyczne złącze zasilania, gniazdo mini USB, wejście AV, zapewne do podłączenia tylnej kamery, slot karty pamięci microSD. Dalej mamy tylną kamerę z bardzo długim przewodem. Jak deklaruje producent, spełnia ona klasę szczelności IP67, czyli niegroźna dla niej woda i pył. Z dalszych akcesoriów mamy zasilacz na gniazdo zapalniczki, dwa zestawy montażowe tylnej kamery, adapter USB do karty microSD ułatwiający przenoszenie nagrań na komputer, mocowanie na szybę, kabel USB na mini USB oraz instrukcję obsługi w języku polskim i 3 innych językach. Próbowałem podłączyć rejestrator w warunkach domowych, aby na spokojnie przejrzeć sobie menu, ale napotkałem na dwa problemy. Najpierw podłączyłem rejestrator do zasilacza 5V 1,5 A, następnie do 2,1 A, ale na obydwu co chwilę się restartował, dodatkowo nie widział mi karty pamięci. Miałem obawy, że jest uszkodzony, ale spojrzałem w końcu na zasilacz samochodowy i okazało się, że prąd znamionowy dla prawidłowej pracy to 5V 2,5 A. Po podłączeniu do gniazda zapalniczki rejestrator uruchomił się poprawnie, więc resztę testu przenosimy w tym momencie do auta, ale niestety problem z wykryciem karty pamięci pozostał. Próbowałem dwóch nowych markowych kart 64 GB z tym samym skutkiem. Ostatecznie okazało się, że w instrukcji obsługi producent sugeruje najpierw sformatowanie karty w komputerze w systemie FAT32, a następnie sformatowanie jej w rejestratorze. Niestety pod Windows 10 nie sformatujemy już kart pamięci i dysków w systemie FAT32 większych niż 32 GB za pomocą domyślnego narzędzia pod Windows. Karty, które posiadałem, były sformatowane fabrycznie w nowszym systemie plików exFAT. Postanowiłem sprawdzić, czy pomimo teoretycznie niewykrytej przez rejestrator karty pamięci da się ją sformatować w menu rejestratora. Uwaga, teraz ważna wskazówka. Instrukcja obsługi tego nie wyjaśnia i straciłem sporo czasu, zanim udało mi się wejść do głównego menu rejestratora, w którym możemy ustawić m.in. datę i sformatować kartę pamięci. Po wejściu w menu dowolnego trybu, czyli rejestratora, aparatu lub podglądu nagrań, należy w jednym z tych menu przytrzymać przycisk M, aby pojawiło się główne menu. Po ustawieniu daty wszedłem w format karty i wszystko przebiegło pomyślnie. Rejestrator zaczął działać jak należy. Wróciłem na dalsze tory testu tej ciekawej kamerki i mam nadzieję, że nie napotkam na dodatkowe problemy. Po podłączeniu do zasilania rejestrator od razu zaczyna nagrywać w optymalnych ustawieniach, więc jeśli ktoś nie lubi grzebać w menu, to taki stan rzeczy powinien wystarczyć, aby kamera zaczęła spełniać swoją rolę. Jednak my przebrniemy sobie teraz przez całe menu. Z ciekawszych funkcji, które udało mi się tam zauważyć, to rozdzielczość, którą teoretycznie można ustawić na wyższą niż deklarowana przez producenta, czyli 1440p, oraz Full HD w 60 klatkach. Sprawdzimy później, czy te opcje rzeczywiście działają.
Tryb nagrywania w duecie z tylną kamerą 2x1080p i drugi tryb, który pozwoli zaoszczędzić trochę miejsca na karcie pamięci, w którym obraz z tylnej kamery zapisywany jest w rozdzielczości 720p. Tryb WDR, który ma poprawić dynamikę obrazu, oraz detekcja ruchu. To opcja, której działania jestem bardzo ciekaw. Oczywiście, jako już chyba niezbędny standard w tego typu urządzeniach, mamy czujnik grawitacyjny, który zabezpieczy nam nagranie w przypadku kolizji. Dalej mamy tryb aparatu, oraz podglądu zapisanych nagrań i zdjęć. Po podłączeniu tylnej kamerki rejestrator automatycznie przełącza się w tryb rozdzielczości 2x1080p. Zakładam, że po podłączeniu tego czerwonego przewodu od tylnej kamerki do zasilania światła cofania rejestrator przełączy automatycznie podgląd z tylnej kamery. Czas zamontować rejestrator. Uchwyt na szybę trzyma się bardzo dobrze. W uchwycie magnetycznym mamy gniazdo zasilania po to, aby w razie potrzeby ułatwić demontaż kamerki. Tylną kamerę zamontowałem wewnątrz auta za szybą bagażnika, a czerwony przewód spiąłem z przewodem zasilającym światło cofania. Teraz wystarczy wpiąć wtyczkę do rejestratora i możemy sprawdzić, jak to wszystko działa. Przycisk do góry pozwala nam zmieniać tryby podglądu. Standardowo jest widok z przedniej kamery. Po ponownym naciśnięciu mamy widok z tylnej kamery i obraz w obrazie. Już wiem, że docelowo kamerkę tylną będę musiał zamontować na zewnątrz, prawdopodobnie nad rejestracją, bo akurat przez środek szyby idą dwie szerokie ścieżki od ogrzewania, które niezbyt korzystnie komponują się w kadrze. Tryb cofania załącza się na ekranie automatycznie po wrzuceniu biegu wstecznego. Na kadrze dodatkowo pojawiają się linie pomocnicze. Sprawdziłem też, czy po wygaszeniu ekranu wrzucenie wstecznego wybudzi go. Oczywiście działa jak należy. A teraz pora na jazdę testową. Raz, dwa, trzy, próba mikrofonu, raz, dwa, trzy. Czytelność obrazu z obydwu kamer jest na przyzwoitym poziomie zarówno w dzień, jak i w nocy. Obraz z tylnej kamery w moim przypadku nie jest do końca miarodajny, ponieważ w kadr wkomponowały się ścieżki ogrzewania tylnej szyby i dodatkowo jest ona lekko przyciemniona, a jej profil powoduje rozmycie obrazu na krawędziach. Lepszym rozwiązaniem jest jej montaż na zewnątrz. Niestety pogoda nie dopisała, aby zrobić test w słoneczny dzień. Rejestrator jednocześnie zapisuje nam nagrania z dwóch kamer, tworząc na karcie pamięci dwa oddzielne pliki. Jeden dla kamery przedniej i drugi dla tylnej. To świetna funkcja, dzięki której materiał dowodowy w przypadku kolizji może być o wiele bogatszy. 1 godzina nagrania z dwóch kamer w jakości Full HD 1080p zajmuje około 8 GB, więc łatwo policzyć, że karta 64 GB wystarczy na około 8 do 9 godzin rejestracji trasy. Sprawdziłem też tryb rozdzielczości Full HD 60 klatek i najwyższą dostępną rozdzielczość 1440p, ale okazuje się, że to tylko pozycje w menu, które niczego według mnie nie zmieniają w płynności czy jakości obrazu. Optymalne jest używanie rozdzielczości 1080p 30 klatek.
Tryb detekcji ruchu, który znalazłem w menu, wymaga stałego zasilania, ponieważ kamera nie posiada wbudowanego akumulatora. Działa on na zasadzie stałego podglądu otoczenia bez nagrywania obrazu. Po wykryciu poruszającego się obiektu zaczyna nagrywanie około 30 sekund filmu. Rejestrator nie tworzy buforu przed nagraniem, więc nagranie zapisywane jest od momentu wykrycia ruchu. Z tego, co udało mi się zauważyć, wpływ na zadziałanie tego trybu ma tylko kamerka przednia, ale nagranie pomimo tego jest z obu kamer. Link do aktualnej ceny umieszczam w opisie. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. To by było na tyle. Cześć!